Cześć, witam Was. W tym poradniku dowiecie się, w jaki sposób nagrać ekran swojego komputera. Pokażę Wam, jak to zrobić z dźwiękiem oraz jak nagrać kamerę w jednym z rogów ekranu. Do nagrania ekranu komputera użyję całkowicie darmowego i fantastycznego narzędzia, jakim jest OBS Studio. OBS-a możecie pobrać ze strony obsproject.com. Jeżeli nie wiecie, jak to dokładnie zrobić i jak skonfigurować OBS-a, to nagrałem o tym również poradnik. Po otwarciu OBS-a pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest wejście w narzędzia i w kreator konfiguracji automatycznej i tutaj zaznaczamy opcję optymalizuj pod nagrywanie lokalne. Nie będę strumieniować, czyli jedynie chodzi Wam o to, żeby nagrać to, co się dzieje na ekranie. Klikamy dalej. W tym momencie tutaj mamy kilka rzeczy do wyboru. Rozdzielczość bazowa to jest rozdzielczość monitora, który będziecie nagrywali. I ja będę używał tutaj monitora numer 1. Jeżeli chodzi o liczbę klatek, wybieramy sobie 30 klatek na sekundę, ponieważ nie będziemy pokazywali żadnych gier, nic dynamicznego. Klikamy dalej, a następnie klikamy zastosuj ustawienia. Teraz zaznaczamy scenę pierwszą. Jeżeli nie macie sceny, wystarczy, że tutaj w lewym dolnym rogu klikniecie plusem i dodacie odpowiednią scenę. Następnie przechodzimy do okienka źródła obrazu i tutaj plusem będziemy dodawali ekran, który ma być przechwytywany. Klikamy przechwytywanie ekranu. Tutaj możecie zmienić nazwę. Klikamy OK. I tak jak Wam wspominałem wcześniej, będę przechwytywał ekran pierwszy, mogę także przechwytywać ekran drugi, który także jest podpięty do laptopa. Kolejna rzecz to, czy chcecie, żeby w czasie pokazywania ekranu był przechwytywany kursor. Jeżeli tak, to zaznaczamy sobie tą opcję. Oczywiście przypominam Wam, że zrobiłem poradnik, w jaki sposób podświetlić kursor myszy i pokazać lewe i prawe kliknięcia myszy, więc jeżeli coś takiego Was interesuje, polecam Wam film. Link pojawia się w tym momencie w prawym górnym rogu Waszego ekranu. Tam sobie wejdźcie, oglądnijcie. Oraz polecam drugi film na temat tego, w jaki sposób pokazać kliknięcia i skróty klawiaturowe, które aktualnie wykorzystujecie w czasie na przykład prezentacji Waszego programu. I ten film także Wam się pokazuje w tym momencie w formie linka w prawym górnym rogu. A więc mamy zaznaczone przechwytywanie kursora, klikamy OK i w tym momencie ekran już się pojawił. I to, co teraz musimy zrobić, to oczywiście pomniejszyć to okno, ponieważ on jest jeszcze niewyskalowany do naszej transmisji. Oczywiście to na środku okno transmisji to jest okno, które będzie nagrywane. Możecie mieć także coś takiego, że będziecie mieli podwójne okno, czyli tak zwany tryb studia. On jest bardzo przydatny do robienia transmisji na żywo. Ja polecam w tym momencie przy nagrywaniu ekranu wyłączyć go i używać tego pojedynczego trybu. Jeżeli przechwytujecie ekran, może się też zdarzyć tak, że będziecie chcieli przechwycić wyłącznie jego część i na przykład będziecie chcieli obciąć ten pasek, który jest tutaj na dole. I teraz wystarczy, że przytrzymacie Alt na klawiaturze i klikniecie tutaj na dole ekranu i przesuniecie w odpowiedni sposób. Także pamiętajcie o tym, że w czasie Waszego nagrywania ten czarny pasek zostanie, więc warto wyskalować sobie okno, tak żeby ono po prostu wypełniało nam cały ekran. W tym momencie mam już przygotowany ekran do nagrywania, ale dobrze byłoby, gdybym mógł dodać także dźwięk, na przykład dźwięk pochodzący z mikrofonu. Wystarczy, że klikniecie ustawienia, wejdziecie w zakładkę dźwięk i tutaj wystarczy, że wybierzecie mikrofon i ja w tym przypadku ten mikrofon mam podpięty do miksera Rodecaster, więc wybieram Rodecaster. Mam już dodany dźwięk do OBS-a i w tym momencie ekran przechwytuje się również z dźwiękiem. Niestety on jest przesterowany, więc to, co muszę zrobić w tym momencie, to ściszyć to wejście mikrofonowe, tak żeby dźwięk był poprawny. Jeżeli chcielibyście umieścić w jednym z rogów ekranu kamerę, to klikamy sobie w źródłach obrazu plusem, wybieramy urządzenie do przechwytywania wideo i tutaj wystarczy, że wybierzecie kamerę, której chcecie używać. Ja użyję zintegrowanej kamery w laptopie. Jeżeli znacie rozdzielczość, w jakiej chcielibyście przechwytywać, to tutaj możecie wybrać własne ustawienia i dopasować to do tego, co chcecie. Ja tutaj wybiorę domyślne ustawienia urządzenia, klikam OK. Kamera jest już dodana do okna nagrywania, muszę jedynie zmniejszyć jej rozmiar, umieścić ją w odpowiednim rogu ekranu, a także, tak jak Wam pokazywałem wcześniej z ekranem, mogę ten widok przyciąć, przytrzymując Alt, tak żeby ten widok dostosować i maksymalnie zmniejszyć jego rozmiar, żeby nie zasłaniał istotnych elementów na ekranie. Oczywiście może zdarzyć się też tak, że będziecie chcieli przechwycić jedynie okno jakiegoś programu, tak żeby nie pokazywać pulpitu i tego, co macie na komputerze.
Bardzo prosto można to zrobić i zamiast przechwytywania ekranu, który w tym momencie sobie skasujemy, klikamy plus, wybieramy przechwytywanie okna, klikamy OK. Tutaj wybieramy okno, które ma być przechwytywane. W tym przypadku mam otwarte mapy Google'a. Odznaczamy tylko zawartość okna, OK. I teraz wszystko, co trzeba zrobić, to oczywiście odpowiednio wyskalować to okno, tak żeby znajdowało się ono na całym ekranie. I tak jak zauważyliście, podgląd mojej kamery zniknął, mimo że on nadal tutaj jest w źródłach obrazu. Teraz wystarczy zamienić kolejnością źródła obrazu, tak żeby podgląd znowu wrócił. I tak jak Wam wcześniej wspominałem, oczywiście ten podgląd kamery, jeżeli akurat w tym miejscu Wam nie odpowiada, możecie go spokojnie przesunąć w inny róg ekranu i możecie dostosować go ponownie do tego, co aktualnie potrzebujecie. Teraz wszystko, co musicie zrobić, to oczywiście kliknąć rozpocznij nagrywanie i to, co się dzieje na ekranie, mój mikrofon oraz kamera z laptopa jest już nagrywana. Jeżeli potrzebujecie zapauzować, to tutaj macie małą ikonkę pauzowania nagrania, albo możecie od razu zatrzymać nagranie. Teraz wszystko, co musicie zrobić, to kliknąć plik, pokaż nagranie. Tutaj macie wasze nagranie waszego filmu. I tak jak widzicie, to już jest nasze nagranie. Możemy je odtworzyć i podglądnąć, ale jeżeli chcielibyście je wyeksportować i jeszcze obrobić w jakimś programie do montażu filmów, to musicie pamiętać o jednej rzeczy, że to nagranie może być w pliku MKV. I wiele programów do montażu, jak na przykład DaVinci Resolve, nie obsługuje tego formatu. Dlatego musicie ten plik przekonwertować, ewentualnie w ustawieniach OBS-a ustawić nagrywanie w formacie MP4. I teraz Wam pokażę, jak to zrobić. Żeby przekonwertować to nagranie z pliku MKV do MP4, wchodzimy sobie w plik i klikamy przepakuj nagranie. Tutaj musimy odnaleźć swoje nagranie, zaznaczamy to nagranie, pokazuje nam się ścieżka pliku docelowego, który zostanie przekonwertowany i klikamy przepakuj. Jeżeli jednak chcielibyście nagrywać na stałe w plikach MP4, to klikamy sobie w ustawienia, klikamy w zakładkę wyjście i tutaj wybieramy format pliku MP4. Musicie pamiętać jednak o jednej rzeczy. Jeżeli używacie plików MP4, to w momencie, kiedy coś się stanie, jak na przykład awaria waszego komputera, wyłączy wam się prąd, zawiesi się OBS, to w tym momencie wszystko, co nagraliście, możecie wyrzucić do kosza. To jest całkowicie nie do odtworzenia. Natomiast w plikach MKV macie taką wygodę, że co prawda musicie ten plik przekonwertować później na MP4, ale jeżeli coś takiego się stanie, co zdarza się czasem, to wszystko do tego momentu możecie odzyskać. I to jest ogromna zaleta plików MKV. Mam nadzieję, że OBS Wam się podoba i nauczyliście się, jak przechwytywać ekran swojego komputera z dźwiękiem i z kamerą. Ja zachęcam Was teraz do oglądnięcia całego poradnika dotyczącego OBS-a.